Witam w trzeciej części poświęconej renowacji Stabiloka 4031. Dzisiaj chciałbym Wam parę słów powiedzieć o kolejnym takim istotnym elemencie, a więc zasilaczu tego urządzenia. Stabilok 4031 i 4032 konstrukcyjnie bardzo podobne, jednak w przypadku zasilacza mają zupełnie inne rozwiązania. To jest typowy, podstawowy zasilacz w wersji 4031, w wersji 4032 jest troszkę inne, są one wymienne. Konstrukcja, jak widać, dosyć rozbudowana. Mamy dwie płytki, mocno obłożone elementami. Złącze, które podłączamy do płyty rozdzielczej w urządzeniu. Oczywiście zasilacz ten już jest wyjęty z obudowy, bo jako moduł, jak wiemy, z tyłu ma panel, po bokach ma ekranowanie. Ja już to wyjąłem, rozłożyłem go. Jakie problemy z zasilaczem? Co należy zrobić? Jaka procedura? Tak naprawdę powinienem to już w pierwszym czy w drugim odcinku powiedzieć, że powinniśmy zacząć oczywiście od sprawdzenia napięć zasilających, które w przypadku tego urządzenia wynoszą plus 5,2, minus 15 i plus 15 V. Tutaj mamy potencjometry do regulacji tych napięć. One są dostępne poprzez obudowę wewnątrz urządzenia podłączonego, także nie ma problemu z ich regulacją. Dostęp do punktów, gdzie można je zmierzyć, też nie jest trudny. To pewnie w jakimś innym odcinku pokażę. Sam zasilacz, jak go wyjąłem, w tej chwili już wygląda całkiem dobrze. Sam zasilacz był po prostu bardzo brudny, zakurzony. I więc to jest pierwsza rzecz, którą należy zrobić, czyli go porządnie oczyścić. Ten w tej chwili już jest wyczyszczony, wygląda ładnie w porównaniu z tym, jak wyglądał włożony do obudowy. Pokrótce podstawa jego działania. Mamy dwie płytki. Pierwsza płytka, na której jest gniazdo zasilające. Jak widać w środku transformator, kondensatory. Jest to przetwornica na napięcie około 24 V. I ona jest na jednej płytce zrobiona. Podłączona jest sygnałami sterującymi do drugiej płytki. W środku tam widać grubsze przewody, to są przewody prądowe. Druga płytka, na której widać dużo złotych kondensatorów, jest to płytka już właściwego zasilacza, bo sama stabilizacja napięć plus 5,2 oraz plus 15 odbywa się już na stabilizatorach liniowych. W przypadku napięcia minus 15 jest dorzucona malutka przetwornica, która to napięcie wytwarza. Tam ona chyba poniżej 2 A ma wydajność. Tak jest zorganizowany technicznie ten zasilacz. Oprócz tego jest tutaj w jednym miejscu, tu widać radiatorek, no nie wiem czy go widać, i tranzystor. Jest to układ tak jakby stand-by'u, 9 V wytwarza i powoduje nam załączanie i rozłączanie napięcia. To urządzenie nie ma standardowego takiego wyłącznika odcinającego 220 V, czyli cały czas układ jest pod napięciem, więc na to trzeba uważać i pilnować. Lepiej po prostu odłączać od napięcia sieciowego w momencie, kiedy nie używamy. Oprócz tego, że płytka była brudna, jest kwestia kondensatorów, jak wiemy, i różnie to bywa. Ja tutaj, powiem szczerze, przejrzałem, sprawdzałem wcześniej napięcia. Sprawdziłem całą płytkę pod kątem ewentualnych wycieków, wybrzuszeń na kondensatorach i tym podobnych efektów świadczących o jakichś nieprawidłowościach. No i specjalnie nic takiego nie zauważyłem, ponieważ dostęp do tego zasilacza jest bardzo prosty, bo wystarczy wyjąć moduł i parę śrubek odkręcić. Ja w tym momencie nie będę tutaj nic wyciągał, wymieniał, bo stara zasada mówi, że jak coś chodzi, to lepiej tego nie ruszać. Także w tym wypadku nie ma tutaj powodów, żeby to wszystko usuwać, zwłaszcza że część kondensatorów chodzi tutaj w zasilaczu liniowym, tak jak powiedziałem, więc one nie mają tam obciążenia impulsowego, jak to w typowych przetwornicach, więc nie są narażone na tego typu udary napięciowo-prądowe, więc ich trwałość w tym momencie też wzrasta. Kondensatory, jak na tamte czasy, z najwyższej półki. Także to jeszcze może pochodzić. Same napięcia zasilające, czyli plus minus 15 V i 5 V, są na tyle proste do uzyskania, że nawet gdybyśmy mieli awarię takiego zasilacza i nie chciałoby się nam naprawiać,
chociaż wszystkie elementy z tego, co tutaj patrzyłem po schemacie, są dostępne nadal, więc też nie ma problemów, żeby naprawić taki zasilacz, jeżeli zostanie on uszkodzony. Ale możemy zastosować wtedy też dowolny inny zasilacz o takiej wydajności prądowej, jaka tu jest wymagana. No i oczywiście o odpowiednich parametrach, żeby nam nie zakłócał i żeby te napięcia były też odpowiednio filtrowane. Najlepiej jak będzie to zasilacz właśnie też w ostateczności liniowy. Także tutaj dużo z zasilaczem na szczęście w moim wypadku nie ma roboty, oprócz porządnego oczyszczenia, które też prawie godzinkę zajęło, żeby tu z każdego zakamarku wyciągnąć. Ja jeszcze później przedmucham całość sprężonym powietrzem, żeby ewentualne miejsca, gdzie ten kurz się zbierał i jeszcze został, do których nie dotarłem, żeby też usunąć. No i to z powrotem do budowy włożę i będziemy tutaj robili dalej. Oczywiście też wentylator, który widać jest mocno zakurzony. Same płytki gniazda zasilania zewnętrznego. O, informacje na płytce. Płytkę też wyczyszczę, bo jest troszeczkę delikatnie mówiąc brudna. Chcę, żeby to wszystko po złożeniu ładnie wyglądało jak prawie nowe urządzenie. Wiadomo, że aż tak się nie da. Dodam jeszcze w tym odcinku, że zrobiłem próby, to co mówiłem, że czekam, bo nie miałem, na lutownicę pensetową tak zwaną. I muszę Wam powiedzieć, że wylutowałem tak na szybko od razu 3 kondensatory i właściwie szło bez najmniejszych problemów. Czyli taka lutownica dużo bardziej się nadaje do wylutowywania kondensatorów i warto sobie coś takiego zanabyć, żeby nie uszkodzić tutaj płytki. Tu w tej chwili leży już właśnie ta płytka IF, gdzie te kondensatory niektóre zostały wylutowane, między innymi tutaj został wylutowany za pomocą tej lutownicy. Tu był wylutowany mały kondensatorek, także w sumie i tu jeszcze jest jeden. Płytka już jest w tych miejscach, jak widać, oczyszczona. Jest przygotowana do wlutowania nowych kondensatorów, które w poprzednim odcinku pokazywałem, już czekają na wrzucenie tutaj. Też jeden kondensator był rozwalony, jeden nie miał pojemności, więc jak widać, no to te kondensatory na pewno stanowią poważny problem, jeżeli chodzi o problemy w funkcjonowaniu tego urządzenia. To tyle, tak co króciutko chciałem Wam tutaj przedstawić ten zasilacz. Niebawem następne płytki, próby. Najpierw myślę, że jednak zrobię tą płytkę IF, dokończę. O płytce AF już mówiłem. I jak zrobimy płytkę IF, założymy to do obudowy łącznie z płytką AF i zobaczymy, co się będzie działo, czy dalej będą te same błędy. No nawet jeżeli będą, nie będzie to oznaczało też, że to jest wina tych płytek, tych modułów, gdyż inne moduły też mogą mieć w tym udział, zwłaszcza moduły radiowe, które później będę właśnie robił w następnej kolejności i też Wam to pokażę, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak to zostało wiele lat temu zbudowane, no i co tam należy sobie szybciutko w tym urządzeniu, w jaki sposób naprawić, żeby to w miarę dobrze funkcjonowało. To tyle, dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z tego cyklu, jak również innych filmów, które są na moim kanale. Do zobaczenia.